Pam, param, pam, pam, bum, 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 bum. To jest kolejny odcinek Kanga No Comment. Razem ze mną jest jak zwykle Łukasz Żeligowski. a ja jestem Sławek Zawadzki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tej niekończącej się operze mydlanej, jaką jest historia FTX-a, gdzie znowuż okazuje się, że pojawiają się nowi aktorzy. Ale nie tylko to, bo zwrócimy się również do naszych starszych braci w wierze, do kolegów bankowców i powspominamy o kilku małych przekrętach, które chcieliby ukryć, ale nie u nas. Ale uwaga, najważniejsze przed Wami. Co, Łukasz? Prosimy, żebyście subskrybowali, lajkowali, łapki w górę i komentowali. Piszcie, co myślicie o tym odcinku i może o tym, co powinniśmy powiedzieć za tydzień. Jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszali. Jak nie dajesz suba, to znaczy, że jesteś jednym z nich. A teraz, Łukasz, powiedz mi, co takiego ujawniłeś, przeglądając poranną prasę? No tak, poranna prasa nie może obyć się bez newsów na temat FTX-a. Było kilka ciekawych informacji. Śmieszne jest na przykład to, że mnie to rozśmieszyło, że aktualny CEO FTX-a musiał zatrudnić specjalną firmę zewnętrzną, takich detektywów finansowych, którzy mają prześledzić, gdzie te miliardy są, bo się okazało, że ich nie ma. Nie dość, że nie było żadnych ksiąg, nie było żadnego jakiegoś rozpisania, co kto, ile, gdzie, jak wydaje i albo skąd bierze, to na dodatek się okazało, że na kontach nie ma pieniędzy, po szafach pochowana jest gotówka, w ogóle bardzo dziwna sytuacja. No ale to na boku. Ciekawa informacja pojawiła się w związku z już dawną historią, ale związaną z Luną. Otóż Dawną, niedawną, przypomnijmy, że w świecie krypto czas płynie z prędkością światła. Tak. No bo przecież upadek Luny to jest chyba jeszcze przed wakacjami, zgadza się? Wydaje mi się, że to był maj. No właśnie, chyba tak, chyba maj. Okazało się, że potwierdziły się te przypuszczenia, jakoby to FTX stał za upadkiem Luny. Informator New York Timesa powiedział, że Luna po pierwsze pożyczyła 1 bilion, czyli to jest po polsku 1 miliard, 1 miliard USD od Genesis i wykorzystując ten... Luna pożyczyła, czy Alameda pożyczyła? Alameda, tak, Alameda pożyczyła od Genesis 1 miliard USD, po czym zrobiła zakład na Lunie, że cena Luny spadnie, po czym zaczęła wyprzedawać USD w takim tempie, że praktycznie zniknęły zlecenia zakupu. Co doprowadziło do depega, co następnie spowodowało upadek Luny, spadek ceny. No i podejrzewam, że ten short, który został przez Alamedę zrobiony, przyniósł duże pieniądze i znowu wracam do pierwszego tematu, czyli do tych tych śledczych finansowych. Ciekawe, czy znajdą pieniądze, które z tego shorta zostały zrobione. Kto jeszcze shortował na Lunie? Jeden ze znanych naszych tutaj polskich youtuberów. Może nie tyle youtuberów, co traderów. Spekulantów. Niektórzy mówią, że spekulantów. Przede wszystkim spekulantów, bo przecież sam mówi o tym, że jest spekulantem. Ciekawe, czy on miał na ten temat jakąś wiedzę. No bo właśnie, bo nasz polski spekulant słynie właśnie z tego, że ma określoną wiedzę prędzej niż pozostali i dzięki temu może spekulować. Zobaczymy, czy Kamil to wytnie. Ale powtórzmy w takim razie, jak to wyglądało. Genesis pożycza miliard USD do Alamedy, która robi potężny rzut na rynku, wcześniej shortując, czyli przyjmując taki zakład, który na czym polega? Na tym, że mówię, dostaję token, który muszę oddać później i po prostu płacę po tej cenie, która będzie później. Tak? No właśnie, czyli jakby w moim interesie jest to, żeby cena tego tokena spadła. No i teraz jakby co wydarzyło się z Luną i w ogóle z UST, to już wszyscy dobrze o tym wiemy. Jeżeli Alameda faktycznie zashortowała, no to na pewno zarobił na tą kupę kasy. I najlepsze jest to, że oni przecież te pieniądze, te UST-ki musieli do Genesis oddać. No pewnie oddali za $100, odkupili te nic nie warte już tokeny. Ja też swego czasu Lunę kupiłem za pewną kwotę pieniędzy, miałem bardzo dużo Luny, ale no właśnie, nic nie warty. Tak,
No i teraz pytanie jest takie, czy Genesis poniosło faktyczną stratę? No Jak uważasz? myślę, że tak. Stąd też teraz te problemy z Genesis, które się tam dzieją. Co więcej, tutaj Duke Kwon się odezwał, zaktywizował, czyli były szef Luny, czy Terry. On właśnie zarzucił w tej chwili Genesis i w ogóle tej całej sytuacji, że Terra była dobrym projektem, wszystko było dobrze zrobione, tylko to było celowe działanie, chociaż ja bym powiedział, skoro coś jest nieodporne na celowe działanie, to znaczy, że nie jest dobre, nie? Bo celowe działanie właśnie zawsze jest. Tak jak bym powiedział, że ten safe jest dobry, ale jak włamywacz go otworzy, bo nie, bo on celowo chciał złamać ten Nie, no, safe. ja generalnie uważam, że stablecoiny algorytmiczne, nie wszystkie, bo przecież tych algorytmów jest bardzo, bardzo dużo, ale jeżeli ja emituję stablecoina w oparciu o innego coina w sumie. no de właśnie, facto. tak naprawdę to robię taki dodruk pieniądza, tak bym powiedział. Więc takich stablecoinów uważam należy unikać. Czy pamiętasz, że jak upadła Luna, to jedna z dużych giełd, której ja osobiście nie lubię, ale w tym wypadku akurat może bym nawet i polubił, była chętna, żeby wspierać Lunę 2.0. Pojawił się taki wątek. Tak, pojawił się taki wątek. Binance powiedział, że będzie wspierał, że będą działali. W sumie nawet nie jestem przekonany, czy to cały czas nie działa. Luna C chyba to się nazywa i USTC. One chyba cały czas funkcjonują, ale niestety jakoś straciłem zainteresowanie. No, zgadza się. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli przyjmiemy takie założenie i hipotezę, że CZ wiedział o tych rozgrywkach No to w ogóle na zapleczu. całe plotki o tym, że to FTX stał za upadkiem Terry, czyli Luny i UST, to właśnie pochodzą stąd, że CZ napisał, że on prosił Bankmana o to, żeby nie niszczył Terry, żeby nie doprowadzał do upadku Terry. No właśnie. A on to zrobił. Muszę powiedzieć, że jeżeli tak było faktycznie i jeżeli CZ ostatecznie napisał ten słynny tweet, z którego na pewno kiedyś ktoś zrobi FTF-a i będzie wiele warty. Mówię o tym tweetie, że CZ postanawia pozbywać się tokena FTT. Do tej pory myślałem, że to było haniebne działanie, a być może CZ po prostu powiedział, słuchajcie, to jest ta bomba, taktyczna bomba atomowa, bo teraz o tym się mówi, którą musimy w końcu spuścić na rynek, bo jeżeli nie spuścimy, to krew niewinnych ludzi będzie się lała dalej. Czy myślisz, że tak mogło to wyglądać? No to byłoby dobre dla CZ-a, bo można powiedzieć, że CZ mógł patrzeć na to, że upadek po pierwsze FTX-a będzie dla niego korzystny. To jest pierwsza sprawa, no bo jednak zwiększy dominację Binance'a. Dwa, mógł też działać w sposób taki wyprzedzający, bo wiedział, że FTX to jest wydmuszka, która rośnie, bo ona cały czas rosła. Tak. I może po prostu chciał uniknąć jeszcze większej katastrofy, bo gdyby FTX miał upaść na przykład za rok, to może byłoby jeszcze gorzej. Chociaż aż ciężko mi sobie wyobrazić, że mogłoby być jeszcze gorzej. No, FTX mógł zrobić znacznie więcej złego. Bo pamiętasz, chyba z 2 odcinki temu rozmawialiśmy o tym, jeszcze o innym wątku i tych wątków będzie na pewno więcej. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś napisze, na pewno ktoś się będzie doktoryzował z tego. Już są sprzedane prawa do filmu. Ale tylko do FTX-a, a tam przecież może być dużo serii pobocznych, tak jak w komiksach i w serialach, no nie? No bo ujawniliśmy ostatnio, że największym kupującym w ostatnim czasie USDT była Alameda. Tak, oni kupowali, byli... W ogóle przez nich przeszło prawie 30% wszystkich USDT. Możemy postawić na razie taką spiskową hipotezę, że Alameda również chciała uderzyć w USDT. No mogła, tym bardziej, że wiemy, że jak już się tam zaczęły te wychodzić spod dywanu trupy, to Alameda w wielkim pośpiechu sprzedawała USDT, z czym spowodowała depek USDT i dużą nerwowość na rynku. Tak. Czy możemy również przyjąć takie założenie, że CZ albo światli ludzie z Binance'a, wiedząc o tym, że jest zagrożenie związane z USDT, po upadku USTT, CZ, który miał tą wiedzę, dlatego jakby wprowadził tą decyzję o pewnym specyficznym podejściu na Binance'ie do stablecoinów?
No myślę, że tak. To, że on, ja cały czas stoję na stanowisku, że Binance łącząc USDC ze swoim tokenem, to nie jest działanie przeciwko USDC, tylko to jest działanie przeciwko USDT. Ja bym tak powiedział, bo ja cały czas uważam, że jeżeli ja mówię, że mój stablecoin jest dokładnie taki sam jak twój stablecoin, to znaczy, że mam do twojego coina zaufanie. A CZ to powiedział, BUSD jest równoważne USDC. A Kamila coina to nie tykamy, niech on sobie sam tam działa. Tak, no i właśnie, być może to działanie, jeżeli przyjąć Twoją retorykę, być może Binance nie chciał walczyć z USDT, ale chciał się zabezpieczyć na wypadek upadku USDT, mając tą wiedzę, którą być może właśnie CZ posiadał. Tak, teraz pójdźmy jeszcze dalej w naszych teoriach spiskowych. Tak. A co jeżeli to USDC działa w porozumieniu z Binance'em i USDC, które chce stać się CBDC? Tak. Bo takie są też plotki, czyli USDC razem z Binance'em próbują pokazać, jaki ten rynek jest zły, jakie to jest straszne, powodują upadek FTX-a, próba może wymuszona przez upadek FTX-a, Alameda chcąc ratować się musi sprzedawać USDT, może Binance liczył na to, że USDT się sypnie. Może liczył. No, I domino wtedy by poleciało. I Bitcoin byłby faktycznie po 7000. Jest jedna, w tej pięknej teorii spiskowej jest jedna wątpliwość. Może jest i więcej. Mianowicie ona zakłada, że istnieje sojusz pomiędzy Chinami a Stanami. No bo Binance to chińska giełda, CZ jest Chińczykiem mieszkającym w Chinach, to jest w ogóle po prostu zabawne, a USDC to jest jednak amerykański twór, który ma ambicje, żeby zastąpić CBDC. To jest oczywiście nasze przekonanie, więc tutaj dostrzegam taką wątpliwość, ale świat kryptowalut, tak jak świat piłki nożnej, nieraz już pokazał, że potrafi zaskoczyć. Ja tylko mogę powiedzieć, że patrząc na to, co się dzieje na rynku krypto, widzimy, że te krachy, te rzeczy, one chyba jednak nie są jeszcze tak zaawansowane jak u tych, którzy robią takie przekręty już na co dzień, od setek lat. Tak, tak. No właśnie, bo chcieliśmy trochę porozmawiać o tym, jak to wygląda, bardzo mi się to podoba, to określenie u braci starszych wierzę, u bankowców. Wymienimy kilka takich case'ów, nawet z naszego polskiego podwórka. O jednym ostatnio mówiliśmy dość głośno w czasie kwadransa z Kangą. O WIBOR-ze. O WIBOR-ze, które okazuje się być prawdopodobnie nieuczciwym rozwiązaniem. Banki mogły działać w porozumieniu, żeby wpływać na zwyżkę tego Na WIBOR-u. pewno to jest pewna spekulacja. Oczywiście. Natomiast na 100% możemy powiedzieć, że WIBOR stracił niezbędne cechy niezależnego wskaźnika, bo przestał spełniać te wymogi, które są na taki wskaźnik nakładane. No jeżeli przez 98% dni nie ma żadnego trade'u, który służy do tego, żeby ustalać wskaźnik WIBOR, no to świadczy tylko o tym, że ten WIBOR można było, podkreślam, można było manipulować. Nie mówię, że tak Oczywiście, było, że nie. ale można było manipulować i banki wiedziały o tym, że WIBOR przestaje być właściwym. Że właściwie WIBOR chyba nigdy nie był tak naprawdę tym niezależnym wskaźnikiem. Może na początku, bo tam pamiętam, że były trade'y robione, ale to 10 lat temu. Jedna rzecz, mój prawnik, ponieważ mam również kredyt złotówkowy, hipoteczny, mój prawnik podszedł do mnie po kwadransie z Kangą i się zapytał, czy chciałbym być jego pilotażowym klientem, jeżeli chodzi o walkę z bankiem w tym zakresie. Także sprawa nabiera tutaj rozpędu. No ale właśnie WIBOR jest jednym taką, nazwijmy to solą w oku, ale mamy jeszcze ten case, już również odgrzewany, ale pamiętajmy o nim, case franków szwajcarskich. Zresztą ty i ja, pamiętam, kiedyś tego doświadczyliśmy. W 2008 roku każdy, kto brał kredyt w Polsce, tam był pewien taki zabieg zrobiony, nie wiem, czy pamiętasz, że mówiono, że kredyty denominowane we frankach szwajcarskich, one są dedykowane tylko dla ludzi, którzy mają wysoką zdolność kredytową, gdzie de facto było odwrotnie. Żeby dostać kredyt złotówkowy było znacznie ciężej. No i co byś tutaj powiedział?
No znowu, można powiedzieć, że na dwa sposoby. Nie chcę mi się wierzyć w to, że banki tutaj w sposób taki celowy i świadomy manipulowały, tylko raczej myślę, że ktoś wymyślił, ktoś miał jakąś ideę udzielania tych kredytów denominowanych. Przypomnę, tu przede wszystkim chodzi o to, że osoba, która dostała kredyt denominowany, nigdy nie miała tak naprawdę waluty w ręku. Czyli nigdy nie wystąpiła ta waluta, nawet przez chwilę. No właśnie. I to jest klucz, bo można powiedzieć, że kredyt, jakby ten kredyt był udzielony we frankach, po czym te franki zamienione na złotówki, to byłoby ok. Natomiast to nigdy nie było franków, tak? I to jest ta podstawa do tego, żeby uznać, że coś tam z tym kredytem jest nie tak. Przynajmniej taki jest stan mojej wiedzy. I myślę, że po prostu inżynierowie finansowi sami się już pogubili w tych wszystkich swoich hachmentach czy zawiłościach, bo tworzenie kolejnych produktów finansowych powoduje, że to się staje coraz mniej zrozumiałe i coraz trudniejsze. To tak samo jak było w 2008 roku te wszystkie, zapomniałem jak się nazywały, ale te instrumenty... Derywaty. Związane z zabezpieczaniem kredytów, one były tak zakombinowane, żeby właśnie przykryć te złe kredyty tymi dobrymi, to robiono w jakieś paczki, to ubezpieczano. No, generalnie robiono bardzo dużo skomplikowanych rzeczy, tak żeby nikt nie do końca nie zrozumiał, co to jest, jak to działa, ale żeby to pozornie spełniało wymogi regulacyjne. No i koniec końców musiało się sypnąć. Tak samo tutaj myślę z tymi kredytami frankowymi też się sypnęło. Natomiast akurat w przypadku tych kredytów frankowych, czy WIBOR-u również, nie doszukiwałbym się spiskowej teorii dziejów i celowego działania, natomiast uważam, że konsekwencje należy ponieść, Tak, nawet jeżeli to było nieświadome działanie. Dla jasności, ja też nie mówię, że ktoś tam działał celowo, żeby zaszkodzić konsumentom, ale bardzo mi się nie podoba, kiedy banki mówią, tak, jesteśmy instytucjami zaufania publicznego, chcemy chronić naszych klientów, a za to nie zgadzamy się na to, żeby kryptowaluta mogła pojawić się w banku, żeby taki zwykły człowiek mógł przyjść do banku i kupić bitcoin albo sprzedać. Dlaczego? I słyszałem to na własne uszy. Dlatego, że banki tak mówią, my jesteśmy odpowiedzialnymi za naszych klientów instytucjami i uważam, że to jest mocno nadwyrężone. Czyli generalnie trzeba po prostu mówić o tym, że banki, to, że są regulowane, czy to, że podlegają pod jakiekolwiek restrykcje, takie duże wymogi rejestrowe i tak dalej, to jest pic na wodę, fotomontaż. Tak naprawdę chodzi o to, żeby była mniejsza konkurencja, żeby to wszystko toczyło się wewnątrz kilkunastu graczy, którzy zostaną dopuszczeni do stołu, a nie ma to nic wspólnego z tym, że my jako konsumenci będziemy mieli lepiej, będziemy bezpieczniejsi. Przykład stary, ale właśnie bardzo dobrze pokazujący, jak to działa, Getback i obligacje Getbacku, które były sprzedawane jako pewny instrument finansowy, a to wszystko okazało się wielką jedną wydmuszką. Czy to samo dotyczy 2008 roku? Przypomnę, Lehman Brothers, ten bank, który zapoczątkował to domino upadku w sektorze finansowym, on 30 sekund czy tam 30 minut przed upadkiem dalej miał najwyższą możliwą ocenę u wszystkich trzech tych oceniających. I właśnie, tutaj chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku. Upadek FTX-a pokazuje oczywiście seryjny upadek różnych giełd i serwisów kryptowalutowych. Jak to dzisiaj ktoś inny rano mi powiedział na odprawie, ktoś po prostu spuścił wodę w kiblu, kolokwialnie mówiąc, i że to dobre nawet, że tutaj rynek się oczyści, ale chodzi o to, że upadek Lehman Brothers zaskutkował tym, że nagle okazało się, że te wszystkie derywaty, instrumenty finansowe i tak dalej są nic nie warte. I teraz oczywiście świat bankowy zarzuca kryptowalutowemu, zobaczcie, macie kolejną upadłość, idą seryjne upadłości. Czekamy na upadłość któregoś z dużych banków i wiemy o tym, że bank, żeby upaść, tak naprawdę tutaj trzeba znacznie więcej wysiłków w to włożyć, ale jeżeli już bank jakiś upadnie, to się wszyscy z tego nie pozbieramy. A mam do Ciebie jeszcze, Łukasz, jedno pytanie. Czy Kanga jest drugim Amber Goldem? Nie, my odbieramy listy polecone. Bo słyszałem, że jedną z cech prezesa Amber Goldu było to, że jak przychodził list polecony z Urzędu Skarbowego, czy w ogóle list polecony, to ten druczek listu, to on go po prostu brał i miał taki kartonik, gdzie wkładał te wszystkie listy i one wszystkie były znalezione potem i żaden nie był otwarty.
No i pięknie, tutaj trzeba przyznać... Informacje z pierwszej ręki. Tak, było to działanie na pewno finezyjne, ale właśnie Amber Gold jest również przykładem, co prawda ani nie świata bankowego, ani nieregulowanego, pewnym rozmachem, którego nie należy naśladować, było to, że Amber Gold otworzył swoją główną siedzibę naprzeciwko KNF-u. Tak, ale to znowuż widzimy pewne wskazówki, że jeżeli mamy duże stopy zwrotu, no to, a takie Amber Gold oferował, to trzeba się zastanowić. Jest jeszcze jeden wątek a propos tego świata regulowanego. Co się dzieje w tej chwili z panem Chrzanowskim? Nie wiem. Nie dzwoni, nie pisze. Nie dzwoni, nie pisze. No nie? Wielka sprawa. Prezes jednego z najważniejszych urzędów w Polsce, tak naprawdę posądzony o korupcję. Zresztą ta oferta korupcyjna została złożona do banku, który dzisiaj już nie istnieje. Tak? Getin Bank już w tej chwili chyba nie funkcjonuje. Inny bank przejął jakby jego działanie. Jakaś zmieni nazwę na Velo Bank, ale to jest bank, który po prostu jakby przejął, nie znam dokładnie szczegółów, ale po prostu przejął, tak, część produktów Getinu. Widzę pewną taką korelację. Pan Chrzanowski, nic mu się nie dzieje. W innych upadku, na przykład Lehman Brothers i ci prezesi dostali niesamowite premie. Bardzo duże pieniądze otrzymali. No bo ciężko pracowali. No, tak. To nie wyszło, ale pracowali. Sam Bankman nie jest aresztowany, chodzi normalnie po świecie i nic mu się złego nie dzieje. Myślę, że to wskazuje na to, że jednak ten FTX to nie była czysta giełda krypto, tylko to było, nie pamiętam kto to powiedział, ale padło takie stwierdzenie, że FTX to było zaprzeczenie idei krypto. To powiedział Robert Kiyosaki. Pięknie, pozdrawiamy Robert, dziękujemy za te słowa. Mamy napisy po angielsku, więc wiemy, że to później będziesz oglądał. Moi drodzy, i teraz coś naprawdę bardzo poważnego i bardzo dla nas ważnego. To, co byśmy chcieli Was poprosić, to, uwaga, subskrypcje, łapki w górę, lajki i komentowanie. Dlaczego? Żebyśmy docierali do większej ilości osób, ale najważniejsze jest klikanie w dzwoneczek. Tak jest. Tutaj macham teraz dzwonkiem. Tak. Bardzo na tym zależy. To nam mocno pomaga i w dużej mierze stanowi naszą motywację do dalszego działania, właśnie jeżeli chodzi o naszą działalność medialną. Także będziemy przepotężnie wdzięczni. Zresztą nie tylko my z Łukaszem. Dokładnie. To o czym gadamy? O życiu. Ile to było? 42? 44 chyba. Co, czerwone? Wino? Wody. Ja myślałem, że zapytał się Cię, czy czerwone. Bo ja poszedłem, myślałem... Nie, bo chodzi o to, że też tego nikt nie przeczyta. Chłopaki napisali co na 4 strony na 4. Kurde, już wiem, że tak. Ukryć, ale nie u nas. Dobra, to już będzie cięcie. No, będzie cięcie. Dobra. Korupcja, niegodziwość, FTX, w skrócie. Oczywiście zapomnieliśmy o czym powiedzieć. O tym, że prosimy, żebyście subskrybowali, lajkowali, tam łapki w górę dawali, a przede wszystkim pisali komentarze. Napiszcie, czy to jest dobre, czy to jest złe. I ocencie ten odcinek, pamiętajcie. No.